Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Zaczyna się powoli sezon turystyczny, więc pomyślałam, że taki odcinek mógłby Wam się przydać. Chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć o tym, czego lepiej nie robić w Turcji, jeżeli jesteście tutaj na wakacjach i nie tylko. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Mam przygotowane notatki. Wypisałam sobie 20 punktów i po kolei będziemy je teraz omawiać. Pierwsza sprawa, myślę, że najważniejsza. Czego przede wszystkim nie robić, jeżeli jesteście w Turcji na wyjeździe all inclusive? Nie siedzieć w hotelu. Słuchajcie, no pewnie część z Was wybiera się na wakacje all inclusive właśnie po to, żeby z tego skorzystać jak tylko się da. Leżeć sobie na leżaczku przy basenie, jeść i pić pokorek i po prostu się relaksować. No i jeżeli to jest Waszym głównym celem, no to ja tutaj nie mam nic przeciwko, ale Turcja ma zdecydowanie dużo więcej do zaoferowania, więc jeżeli jesteście ciekawi świata, kultury, to myślę, że warto też poza hotel wyjść, bo w jakiejkolwiek miejscowości w Turcji będziecie, to na pewno tam znajdziecie coś ciekawego. Wystarczy nawet wyjść sobie na spacer uliczkami tego miasta, popatrzeć na ludzi, na miejscowych, zobaczyć jak wyglądają, jak się zachowują, wejść do jakiejś lokalnej restauracji, żeby spróbować prawdziwej tureckiej kuchni, bo no, w hotelu na all inclusive to tak różnie z tym może być. Często te hotele dostosowują swoje menu do gości, więc mogą być raczej takie europejskie potrawy. Więc myślę, że warto do jakiejś lokalnej, małej knajpki sobie wejść i też czegoś spróbować. Po prostu trochę wchłonąć tej kultury i jeżeli są też jakieś wycieczki fakultatywne do jakichś miejsc w okolicy ciekawych, to też myślę, że warto z tego skorzystać. Możecie się zorientować, czy hotel coś takiego organizuje, czy są może jakieś lokalne biura podróży, czy może można to zrobić też na własną rękę. Jeżeli w okolicy jest coś do zwiedzania, to na pewno też jak najbardziej bym z tego korzystała. Bo wtedy faktycznie po powrocie będziecie mogli powiedzieć, że byliście w Turcji, a nie tylko w hotelu. Dobrze, następna sprawa. To może być trochę kontrowersyjne. Nie kupuj na bazarach. Pomyślicie teraz, no ale jak to? Przecież Turcja bazarami stoi i to się z Turcją kojarzy. Słuchajcie, jest różnica między takim bazarem, który jest przygotowany pod turystów w miejscowości turystycznej, a takim bazarem, na który chodzą miejscowi. Często na tych bazarkach dla turystów są sprzedawane po prostu jakieś pierdoły za horrendalne kwoty i podróbki. Jeżeli interesuje Was kupowanie podróbek, no to możecie to jak najbardziej robić, ale no często te podróbki nie są najlepszej jakości, a ceny będą dość wysokie. Więc jeżeli po prostu chcielibyście sobie zrobić zakupy takie odzieżowe i kupić jakieś ubrania wyprodukowane w Turcji i dobrej jakości, to można po prostu się wybrać do centrum handlowego i w tureckich sieciówkach takie zakupy zrobić. To bym chyba bardziej jednak polecała. I też na takich bazarach dla turystów możecie znaleźć przyprawy, jakieś herbaty, słodycze typu lokum, czy też pod nazwą Turkish Delight, pewnie to znacie. I wiem, że chętnie turyści to kupują jako pamiątkę, czy też jako prezenty, ale no, na takim bazarze tego typu rzeczy mogą być niewłaściwie przechowywane. Przyprawy mogą po prostu już być zwietrzałe, bo często leżą w takich dużych pojemnikach wystawione na słońcu. Tak samo to lokum może po prostu być zepsute. Także takie rzeczy też raczej bym kupowała w marketach
albo no, często też są takie sklepy, które typowo takie rzeczy sprzedają. Na przykład w Antalii kiedyś Wam pokazywałam sklep Tuba, to jest sieciówka. W wielu miastach jest ten sklep, więc raczej w takich miejscach bym polecała tego typu zakupy robić, a nie gdzieś na zewnątrz. Po prostu zwracajcie uwagę na to, żeby to wszystko było dobrze przechowywane. No ale jeżeli chodzi o sam bazar, warto na bazar się wybrać. Tylko że no właśnie na taki bazar, na który chodzą miejscowi. No i tam raczej możecie się spodziewać, że będą sprzedawane głównie warzywa, owoce, może trochę ubrań. No i po prostu, jeżeli chcecie zobaczyć te kolory, poczuć te zapachy, czy faktycznie spróbować jakichś świeżych warzyw i owoców, no to na taki bazar polecałabym się wybrać. A jeżeli już robicie zakupy na tym bazarze dla turystów, no to mam tutaj kolejną sprawę. Nie daj się naciągnąć. I to jest dość duży temat tutaj, połączony też z kolejnym punktem, który mam zapisany. Nie reaguj na zaczepki. Słuchajcie, jeżeli idziecie na taki bazar dla turystów, czy też dla miejscowych, warto się targować. Ale do tego targowania podchodziłabym wtedy, kiedy jesteście pewni, że chcecie coś kupić. Jeżeli nie, to w ogóle nie. Nie reagujcie na zaczepki. W takich miejscach właśnie jak bazary, czy w ogóle na mieście, przy jakichś sklepikach, czy przy restauracjach będą Was nawoływać, będą Was zaczepiać, będą Was zachęcać, żebyście weszli, żebyście coś kupili. Więc jeżeli nie jesteście zainteresowani, w ogóle na to nie reagujcie, patrzcie przed siebie i idźcie dalej. A jeżeli już coś kupujecie, to no na bazarze warto się targować, bo ta pierwsza cena, którą Wam podadzą, to będzie jakaś kosmiczna po prostu. No i też warto, myślę, się zorientować, co mniej więcej, ile powinno kosztować w Turcji, żebyście no, nie dali się naciągnąć, no bo często jednak od turystów wołają sprzedawcy zupełnie inne kwoty niż od miejscowych, więc bądźcie tego świadomi. Też miejcie z tyłu głowy, jaki jest przelicznik kursu walut, bo często też na tym niestety oszukują sprzedawcy, że gdzieś tam no, przeliczają to nieodpowiednio. I nie wiem, coś kosztuje w lirach mniej niż w euro. Także na to też zwracajcie uwagę. No jeżeli jesteście w jakimś markecie czy w jakiejś sieciówce, no to tam nie ma problemu, bo tam już będą ceny podane na metkach. No i w takich miejscach z kolei nie wypada się targować. Tam już są z góry ustalone ceny i takie ceny płacimy. I też bym uważała na różne takie skamy, tak to się nazywa. Najbardziej popularnym skamem w Stambule na przykład jest naciąganie na szczotkę. Więc jak będziecie w Stambule, nie podnoście szczotki. Ale o co chodzi, już Wam opowiem. Niestety my kiedyś daliśmy się na to nabrać, jak już ładnych parę lat temu zwiedzaliśmy Stambuł z Nurim i z moją mamą. To chodziliśmy sobie tam uliczkami i przed nami szedł chłopak, który zajmuje się czyszczeniem butów. No i nagle, ni stąd, ni zowąd, wypadła mu szczotka. I on szedł dalej. No i Nuri podbiegł, podniósł tą szczotkę i mu ją podał. No a ten z tej wdzięczności stwierdził, że musi się teraz odwdzięczyć i że w zamian za to Nuriemu wyczyści buty. No Nuri odmówił, powiedział, że no nie ma takiej potrzeby, że tylko chciał mu przecież tutaj to podać i w ogóle nie trzeba, no ale ten nalegał. No to w końcu Nuri się złamał, no i się zgodził, no i ten chłopak wyczyścił mu te buty, po czym jednak zawołał za to zapłatę. I to dużą zapłatę, także na to uważajcie. Potem niestety się dowiedzieliśmy, że faktycznie to jest bardzo popularny skam w Stambule i że sporo ludzi się na to nabiera.
Gdybyśmy o tym wcześniej wiedzieli, to byśmy nie zareagowali po prostu. Także pamiętajcie o tym, nie podnoście szczotki. Albo też na przykład w Antalii często widzę sprzedawców kwiatów, tak to nazwijmy, chodzą sobie z takimi dużymi koszami z różami po mieście i jak widzą jakąś parę, to podchodzą z tymi kwiatami i od razu dziewczynie tego kwiata przed nos. No i wtedy ten chłopak biedny co ma zrobić? No głupio nie kupić, nie? No jak już tutaj dziewczyna przed nosem ma tego kwiata i się pewnie ucieszyła. No i trzeba te kwiaty kupić i też kwoty wołane za to są kosmiczne, także na to też uważajcie, raczej unikajcie tych osób. I tak samo w Antalii zdarza się, że chodzą kobiety proponujące wróżenie z ręki. I bywają dosyć nachalne i też później sobie za to życzą dużą zapłatę. Jak nie chcesz zapłacić, to potrafią mocno się pokłócić i nawet rzucić na ciebie jakąś klątwę. Także po prostu na takie rzeczy uważajcie, bądźcie ostrożni i też nie wchodźcie na jakieś, wiecie, zaplecza dziwnych sklepów, czy na jakieś pięterko w dziwnych sklepach, bo na pewno też tam sprzedawcy będą próbowali Was na coś naciągnąć, w coś Was wmanewrować, więc po prostu bądźcie ostrożni i chociaż trochę zorientowani, jakie w ogóle powinny być ceny. Słuchajcie, teraz bardzo łatwo sobie to przeliczać. 1 złotówka to jest 10 lir w tej chwili. Więc no jak usłyszycie kwotę w lirach, przeliczycie to sobie w głowie na złotówki i wyda Wam się to dużo za drogie, to znaczy, że faktycznie dużo za dużo wołają za to. Tak na to spójrzcie. I jeszcze jedna sprawa tutaj, to akurat na plus. Słuchajcie, kiedyś często zdarzały się oszustwa na turystach w restauracjach. Było podane menu, ale nie było podanych cen. I później turyści po zjedzeniu obiadu dostawali taki rachunek, że no, o mało by nie dostali przy okazji też ataku serca. No ale to na szczęście zostało rozwiązane. Już od jakiegoś czasu jest nakaz umieszczania cen w menu, także teraz już we wszystkich restauracjach w menu podane są ceny i też często to menu z cenami jest wystawione przed restauracją, więc można sobie zajrzeć, co ta restauracja oferuje i w jakich kwotach, zanim w ogóle się zdecyduje, czy się tam wchodzi, czy nie. Także to akurat dobre rozwiązanie, ale pamiętajcie, w takich miejscowościach turystycznych, jak już zamówicie jakieś jedzenie, to przeliczcie sobie według tych cen w menu, ile na koniec powinien wynosić rachunek. I jak ten rachunek dostaniecie, to sprawdźcie, czy to się zgadza, czy jednak mimo wszystko czegoś Wam na ten paragon nie doliczyli, bo niestety się to zdarza. Także na to wszystko po prostu uważajcie. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się naciągnąć. Dobra, co tu mamy dalej? To jeszcze jedna sprawa z naciągania, tylko że w troszeczkę innej wersji mam tutaj zapisane: nie używaj polskiej karty SIM, bo też możesz się potem nie wypłacić po prostu. Turcja nie jest w Unii Europejskiej, więc tutaj ten roaming no nie działa tak jak na terenie Unii, znaczy działa, no ale jest bardzo drogi. Więc żebyście nawet przypadkiem czasem sobie nie nabili rachunku, to po prostu wyłączcie polską kartę, przejdźcie na tryb samolotowy. Na trybie samolotowym działa Wi-Fi, więc możecie w ten sposób się spokojnie połączyć z Wi-Fi hotelowym i w ten sposób korzystać z internetu. I jeżeli byście chcieli dzwonić do kogoś w Polsce, to przez WhatsApp na przykład wtedy. A jeżeli potrzebny Wam jest internet też poza hotelem, no to często w miastach są różne punkty, gdzie Wi-Fi jest darmowe, w restauracjach jest Wi-Fi darmowe, a jeżeli jeszcze i tak byście chcieli mieć ten internet cały czas w kieszeni, no to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie po prostu sobie kupić turecką kartę SIM, ale na pewno nie róbcie tego na lotnisku, bo na lotnisku zażyczą sobie wysokie kwoty. Wejdźcie po prostu sobie do
biura danego operatora. Ja na przykład korzystam w Turcji z operatora Turkcell i ci operatorzy często mają przygotowane już takie pakiety dla turystów, że jak kupicie kartę SIM, to od razu już będzie też pakiet internetu, pakiet tam SMS-ów, tylko że z tego, co ja się orientuję, do zakupu karty SIM tureckiej będzie potrzebny paszport, bo te karty w Turcji się rejestruje, no i z tego, co ja wiem, to nie da się tego zrobić na polski dowód. A da się do Turcji lecieć na polski dowód, więc jeżeli na polskim dowodzie przylecicie i nie będziecie mieć przy sobie paszportu, to może się tak zdarzyć, że tej karty SIM nie będą chcieli Wam sprzedać, ale no nie wiem, pewna tutaj nie jestem. Może ta informacja już jest nieaktualna, bo już tak długo mam turecki numer, że sama nie wiem, może się coś zmieniło, więc jeżeli ktoś z Was ma w tym temacie jakieś doświadczenia, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ale no po prostu, co by się nie działo, nie używajcie w Turcji polskiej karty SIM. I wtedy przynajmniej nie przyjdzie Wam za to żaden rachunek. Dobrze. Co tu mamy dalej? No i teraz takie porady, żeby sobie nie zrobić krzywdy na tym wyjeździe, szczególnie all inclusive. Pierwsza sprawa, nie rzucaj się na jedzenie i picie. Procentowe szczególnie. No, jest taki stereotyp, że w Turcji to Was chwyci zemsta sułtana, problemy żołądkowo-jelitowe, no ale często to się bierze z tego, że po prostu ludzie się rzucają na to jedzenie, na all inclusive, po prostu od razu na wszystko, co tam jest i mieszają jedno z drugim, nie patrząc, czy to w ogóle do siebie pasuje. Także spokojnie, przyzwyczajecie swoje żołądki powoli. I myślę, że warto też sobie pobrać probiotyki przed wyjazdem, a na miejscu jeść naturalne probiotyki. Pić ayran, jeść jogurt czy jakieś kiszonki. No i niektórzy też mówią, że setunia w tym przypadku może pomóc, ale tutaj też bym uważała. Procenty też na all inclusive są dostępne bez limitu, ale z tym też bym uważała, szczególnie jak wyjeżdżacie w tym sezonie turystycznym. W Turcji jest bardzo gorąco, jest zupełnie inny klimat, więc no, możecie trochę inaczej na alkohol zareagować tutaj niż w Polsce. Po prostu wszystko z umiarem, nie zróbcie sobie krzywdy i nie przynieście sobie po prostu wstydu przypadkiem. Także no, myślę, że te pierwsze dni po prostu sobie popróbujcie, jak reagujecie, zanim pójdziecie w tango. Dobrze. I co tu jeszcze mamy? Tak samo jak i umiar w jedzeniu i piciu, tak samo proponowałabym umiar w przebywaniu na słońcu. Wiem, że często na wyjazdach macie właśnie taką ambicję, żeby tutaj się opalić jak najmocniej, że jak wrócicie do Polski, to wszyscy od razu będą widzieć, że byliście na wakacjach. Ale ta nasza słowiańska skóra to zupełnie się nie nadaje do tego tureckiego słońca. No i zamiast się ładnie opalić, to często właśnie to są już dosłownie poparzenia słoneczne. Także na pewno kremy z filtrem i proponuję je zabrać z Polski, bo z jakiegoś powodu w Turcji one są dużo droższe. Więc filtry zabieramy z Polski i to filtry z wysoką ochroną, smarujemy się non-stop i pamiętajcie też o przedziałku. Ja zawsze o tym zapominam, smaruję sobie twarz, a przedziałek pomijam i potem zawsze mam tutaj spaloną głowę, nie mogę się potem nawet uczesać, pamiętajcie o tym. I dokładajcie sobie później te kremy z filtrem w ciągu dnia. Pijcie bardzo dużo wody, żeby nie dostać udaru, się nie odwodnić. Ubierajcie coś na głowę. Noście okulary przeciwsłoneczne i w tych godzinach, gdzie jest największe słońce, naprawdę uciekajcie do cienia, bo można sobie łatwo zrobić krzywdę. I żebyście potem nie mieli takich sytuacji, jak kiedyś właśnie lecieliśmy latem do Polski razem z Nurim, czarterem, w którym wracali właśnie z wakacji all inclusive polscy turyści. No i siedzieliśmy w gejcie, czekaliśmy na samolot i za nami siedziała dziewczyna, która rozmawiała przez telefon
I powiedziała, że po powrocie z tego urlopu będzie musiała dalej wziąć sobie urlop albo jakieś chorobowe, bo nie jest w stanie przyjść do pracy, bo ma takie poparzenia słoneczne aż do klejących strupów, że nie jest w stanie nawet się ubrać do tej pracy. Więc no, uważajcie z tym naprawdę. Tutaj to słońce jest zupełnie inne i jasne karnacje mogą bardzo szybko zareagować i może się Wam wydawać, jak leżycie na tym leżaku, że o, nie bierze, a potem jak wejdziecie do hotelu, to już będzie za późno, także bardzo, bardzo tutaj ostrożnie z tym. No i jak już jesteśmy tutaj przy tym opalaniu, no to porozmawiajmy też o ubiorze. W Turcji, w ogóle w tych miastach turystycznych, czy w dużych miastach na zachodzie Turcji możecie się ubierać zupełnie tak jak chcecie, zupełnie tak jakbyście się ubrali na wakacje w Polsce, bo często nawet miejscowi, a szczególnie miejscowe dziewczyny ubierają się dużo bardziej odważnie niż dziewczyny w Polsce, takie mam wrażenie, zdarza się to, także tutaj zupełnie nie ma problemu, ale no nie polecałabym w bikini paradować po mieście, czy z tej plaży prosto w bikini wchodzić do jakiejś restauracji. Lepiej jednak coś na siebie narzucić. No i jest wyjątek, jeżeli będziecie chcieli zwiedzać meczet albo cmentarz, no to tam trzeba się ubrać odpowiednio, trzeba się zakrywać, ale o tym nagrałam ostatnio osobny odcinek, więc jeżeli jesteście tego ciekawi, to wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. Tam opowiedziałam dokładnie, jak się do wizyty w meczecie przygotować, co ubrać, jak się w środku zachowywać. Pokazałam, jak przykładowo meczet wygląda, jak wygląda modlitwa w takim meczecie, więc no, jeśli to Was ciekawi, jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to tam sobie zajrzyjcie. Dobrze. I jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o ubiór. Jeżeli zdarzy Wam się, że ktoś Was zaprosi w gości do siebie do domu, to pamiętajcie, że jak będziecie do tego domu wchodzić, to koniecznie trzeba zdjąć buty i trzeba je zdjąć jeszcze przed wejściem, przed przekroczeniem progu. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o ubiór, ale tutaj mam jeszcze kwestię powiązaną z tym. Mówiłam Wam o tym, że Wy możecie się ubierać jak chcecie, zakrywać się trzeba tylko w meczecie, no ale oczywiście zdarzają się też w Turcji kobiety, które są bardzo mocno zakryte. I wiem, że gdzieś tam to pewnie wzbudza Wasze zainteresowanie, jest to dla Was ciekawe, egzotyczne, więc może chcielibyście zrobić takim kobietom zdjęcie. No i tutaj trzeba uważać. Także no raczej ani nie róbcie zakrytym kobietom zdjęć, ani się na nie nie gapcie po prostu. No bądźcie trochę jednak dyskretni tutaj. Jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to też absolutnie nie róbcie zdjęć funkcjonariuszom, ani takim budynkom właśnie typu posterunek policji, żandarmy, czy też jeżeli będziecie podróżować po Turcji, to zdarza się kontrola żandarmy między prowincjami. W tych miejscach zdjęć nie, znowu chyba, że dostaniecie pozwolenie, ale generalnie jest zakaz robienia zdjęć w takich miejscach i czy też w ogóle funkcjonariuszom, czy ich pojazdom, czy cokolwiek. Zdarzyła mi się taka sytuacja, nagrywałam coś po prostu na mieście, akurat był posterunek policji w kadrze, zauważył to policjant, podszedł i od razu zażyczył sobie, żeby przy nim ten materiał usunąć. Także no, jak nie chcecie mieć niepotrzebnych kłopotów, czy niepotrzebnej, potem stresującej, myślę, dyskusji, to po prostu tego unikajcie. I co tu mamy dalej? Jak już jesteśmy przy tej policji, to takie tutaj skojarzenie. Nie stosuj się do europejskich zasad ruchu drogowego. W Turcji obowiązują takie same zasady ruchu drogowego jak w Polsce, no ale nie są tutaj przestrzegane tak jak w Polsce. Także dla własnego bezpieczeństwa, jak będziecie przechodzić przez ulicę, to naprawdę rozejrzyjcie się po kilka razy na wszystkie strony, bo nawet jak macie zielone światło, to nie znaczy, że samochody się zatrzymają. Także żebyście czasem nie skończyli w jakiejś kolizji, w jakimś wypadku, to bardzo, bardzo na to uważajcie. Turcy naprawdę jeżdżą jak szaleni i trzeba być szczególnie
ostrożnym, czy to jako pieszy przechodzący na ulicy, czy szczególnie już jako kierowca. Dobrze. I tutaj jeszcze mam kilka kwestii, jeśli chodzi o kontakty polsko-tureckie. Chodzi mi o jakieś takie interakcje z miejscowymi. Pamiętajcie, żeby absolutnie nie nazywać Turków Arabami. To są dwa różne narody. To jest dla Turków, bywa dla Turków obraźliwe, tak samo jak bywa dla Polaków obraźliwe, jeśli jesteśmy nazywani Rosjanami. Przykładowo. Także to absolutnie. I też w ogóle unikałabym w rozmowach z miejscowymi tematu polityki. To jest temat dosyć zapalny, no chyba że chcecie zobaczyć Turka w emocjach i chcecie się pokłócić, no to wtedy możecie próbować. No i jeszcze takie kwestie, żeby nie strzelić jakiejś gafy. W miejscach publicznych lepiej unikać opróżniania nosa, smarkania do chusteczki. W Polsce myślę, że to nie jest uważane za jakieś obrzydliwe, ale w Turcji jednak mogłam się na Was spojrzeć, jednak to jest kojarzone tutaj z toaletą. Może to wynikać z tego, że podczas tego rytualnego obmycia się przed każdą modlitwą muzułmanie opróżniają też nos do umywalki, czy też tam do tego miejsca, gdzie tą oblucję wykonują. Więc no, Turcy są nauczeni, że nos się opróżnia właśnie nad umywalką z wodą bieżącą, a nie smarka się do chusteczki. Więc no, może gdzieś tutaj jakieś takie skojarzenia z toaletą, z łazienką i lepiej po prostu wyjść właśnie do toalety i się wysmarkać, albo po prostu gdzieś tam na boku. Na pewno nie robić tego w restauracji przy jedzeniu. I jeszcze jedna kwestia, żeby nie strzelić żadnej gafy. Warto by było nauczyć się najbardziej popularnych gestów wykonywanych w Turcji, bo język turecki to nie tylko słowa, ale też jak najbardziej język ciała. Turcy uwielbiają gesty, ale o tym kiedyś nagraliśmy z Nurim osobny odcinek. On już jest dosyć stary, ale myślę, że nadal aktualny, więc też Wam go podlinkuję w przypiętym komentarzu, tam sobie zajrzyjcie. No bo niektóre gesty, które nam się wydają normalne, w Turcji mogą być obraźliwe. Możecie sobie narobić kłopotów. Na przykład na pewno nie pokazujcie nigdy w Turcji figi z makiem, bo to tutaj znaczy zupełnie coś innego, ale no zajrzyjcie sobie do tego filmu z gestami. Tam wszystko będzie wyjaśnione. I jeszcze chyba już ostatnia kwestia. Czy coś pominęłam? Nie. Ostatnia kwestia. Jak już jesteśmy przy tych kontaktach polsko-tureckich, no nie? No to dziewczyny, nie wierzcie w miłość chłopca z hotelu. Jeżeli jesteście nastawione na flirt wakacyjny podczas wyjazdu all inclusive, no to jak najbardziej hulaj dusza, piekła nie ma, ale w innych przypadkach to no raczej bym nie wierzyła w jakieś tutaj wyznania drugiego dnia pobytu. Zdarzają się wizowcy, zdarzają się pracownicy hoteli, czy gdzieś tam restauracji, czy jakichś klubów, którzy chcą po prostu skorzystać z tego, że przyjechały turystki, więc to mogą troszkę oszukiwać, troszkę Wam mydlić oczy, więc brałabym to z przymrużeniem oka. Na pewno są jakieś pary, które w taki sposób się poznały właśnie na wakacjach i są ze sobą do tej pory i są szczęśliwi, ale myślę, że to jest mały odsetek. W większości raczej chodzi po prostu o zabawę, o przelotny romans, także tutaj byłabym też ostrożna, nie robiła sobie nadziei, nie myślała już potem od razu o tym, jak tego Turka ściągnąć do Polski. Nie, tutaj z głową dziewczyny, szczególnie dziewczyny, a może faceci też by chcieli sobie poflirtować, ale no do dziewczyn tutaj szczególnie się zwracam. Dobrze, i to
właściwie wszystko, co chciałam dzisiaj przekazać. Jeżeli macie doświadczenia z wyjazdów do Turcji i chcielibyście jeszcze tutaj coś dodać, jakieś rady dla nowicjuszy, to piszcie koniecznie w komentarzach. I zajrzyjcie koniecznie do tego przypiętego komentarza, bo tam Wam wrzucę te linki, o których mówiłam. I jeszcze wiecie co? Podrzucę Wam link do filmu, w którym uczę, jak czytać poprawnie turecki alfabet, bo jak tego się nauczycie, to będziecie w stanie przeczytać wszystkie słowa po turecku. I mam też taki odcinek, gdzie omawiam takie podstawowe, najpotrzebniejsze tureckie słówka, więc może to Wam by się też przydało na taki wyjazd. Także tam do przypiętego komentarza sobie zajrzyjcie, tam znajdziecie więcej informacji. A teraz już nie przedłużam, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz!